Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Biegniesz przez kolejny miesiąc tym samym cyklem. Wypłata, rachunki, odrobina ulgi, nowy wydatek, bieg w miejscu. Nagle pada zdanie jak zderzenie ze ścianą. Bogaci nie pracują dla pieniędzy. Brzmi jak prowokacja. Tym bardziej, że książka, z której pochodzi, ma swoją burzliwą reputację. Jedni dziękują jej za finansowe przebudzenie, inni wytykają uproszczenia i sporny życiorys autora. W tym filmie przedstawię Ci perspektywy dwóch ojców, którzy prowadzą za rękę w przeciwnych kierunkach, a zwykłe 10 centów za godzinę potrafi odmienić sposób patrzenia na pieniądze. To będzie spokojna narracja o zmianie sposobu myślenia, od gonienia za stawką do budowania czegoś, co zarabia, gdy nie patrzysz na zegarek. Historie z książki staną się pretekstem do prostych wyborów, które możesz podjąć w tym tygodniu. Po drodze zauważysz, jak niepewność topnieje, gdy wreszcie masz przed sobą liczby, a cierpliwość i drobne rzeczy wykonywane każdego dnia przynoszą efekty. W konsekwencji wszystko złoży się w plan na pierwszy miesiąc. Część pierwsza. Dwóch ojców, 2 programy. W centrum tej historii są dwie postawy. Jedna, biednego ojca, stawia na dyplomy, stabilny etat i bezpieczne decyzje. Druga, bogatego ojca. Uczy patrzeć na pieniądze jak na narzędzie, które można ustawić do pracy. Chłopak pracuje u ojca kolegi za symboliczne 10 centów na godzinę. Rutyna szybko rodzi frustrację i pytanie, czy tak ma wyglądać dorosłe życie. Wraca do domu po poradę i biedny ojciec sugeruje: domagaj się wyższej płacy albo odejdź. Z tą radą chłopak wraca do bogatego ojca, gotów na ostrą rozmowę, a dostaje propozycję zupełnie inną niż oczekiwał. Pracuj bez zapłaty. Na chwilę wyłącz stawkę i włącz myślenie o mechanizmie, w którym powstaje wartość. Przez kilka tygodni pracuje więc za darmo. Złość narasta, zwątpienie też, aż w końcu wraca po raz drugi, żeby przerwać eksperyment. I wtedy słyszy lekcję, która ustawia całą opowieść. Większością ludzi rządzą strach przed brakiem i chęć posiadania. Po wypłacie włącza się nagroda, a miesiąc później zaczyna brakować. Żeby to pokazać do końca, bogaty ojciec proponuje test. Najpierw 25 centów za godzinę. Potem jeszcze więcej. Chłopak rozpoznaje pułapkę i odmawia, widząc, że wyższa stawka tylko dokręci tę samą pętlę. W tym momencie pytanie, ile mi płacą, przestaje mieć takie znaczenie, a siły nabiera, co tworzy wynik i jak to powielić. Kiedy emocje opadają, pojawia się proste rozwiązanie. Zamiast układać komiksy w swoim pokoju na półkach, gdzie będą się kurzyć, można je wypożyczać za drobną opłatą, ustalić zasady i przekazać dyżur siostrze kolegi. Mechanizm zaczyna działać, gdy chłopcy zajmują się czymś innym. Pierwsze bardzo małe aktywo. Wniosek jest jeden. Pogoń za stawką zasłania szansę, a odłączenie emocji odsłania pytanie, które faktycznie zmienia życie. Co tutaj naprawdę tworzy wartość i czy można to odtworzyć bez mojej stałej obecności? Oba programy niosą korzyści i koszty. Biedny ojciec daje przewidywalność, etykę pracy i spokój, ale łatwo utknąć przy jednym źródle dochodu i rosnących kosztach. Bogaty ojciec buduje sprawczość, uczy edukacji finansowej i tworzenia aktywów, lecz wymaga dyscypliny, nauki i akceptacji zmienności. Najrozsądniej połączyć te światy. Wziąć od pierwszego stabilność i planowanie, a od drugiego nawyk liczenia przepływów oraz budowania choćby bardzo małych mechanizmów, które z czasem odciążą miesiąc. Część druga. 2 psy na jednej smyczy. Pieniędzmi często rządzą dwie siły. Strach przed brakiem i chęć posiadania. Strach pcha do pierwszej lepszej pracy, a chęć po wypłacie otwiera drogę do nagrody, która po chwili staje się kosztem stałym. Koło się zamyka. Zatrzymuje je jedna zmiana. W miejsce nie stać mnie wchodzi jak sprawić, żeby mnie było stać. Z westchnienia robi się zadanie. Ty zamieniasz je w pytanie o metodę. Emocje przestają wyznaczać kurs, a zaczynasz szukać liczb, sposobów i małych prób. Nie chodzi o stoicką obojętność. Chodzi o to, by emocje były sygnałem, a nie kierowcą. Ta książka powtarza to w wielu odsłonach. Najpierw fakty, potem decyzja. Zamiast przychodów i kosztów, lista zobowiązań. Kilka wariantów, które można policzyć. Liczby nie rozwiązują wszystkiego, ale odbierają strachowi megafon. Dobrze to widać przy drobnych eksperymentach, gdy policzysz, ile naprawdę kosztuje subskrypcja, której nie używasz, albo co dzieje się z budżetem po zmianie warunków abonamentu za telefon. Nagle widać, gdzie uciekają pieniądze. Część trzecia. Jedno zdanie, które pionizuje kręgosłup. Sedno finansowej edukacji autor sprowadza do jednego zdania. Aktywum wkłada pieniądze do kieszeni,
pasywo je z niej wyjmuje. Nie według etykiety, tylko według przepływu gotówki. Dom, którym lubisz się chwalić, bywa pasywem, jeśli co miesiąc pożera ratę, opłaty i podatki. Małe mieszkanie wynajmowane komuś może być aktywem, jeśli po odliczeniu wszystkich kosztów zostaje plus, choćby nieduży. Samochód dla wizerunku jest pasywem, jeżeli nie zarabia. Licencja do pliku, który sprzedaje się co tydzień, jest aktywem, choć powstała w weekend. Gdy to rozumiesz, każde kup teraz poprzedza krótka kontrola. Czy to będzie dokładać się co miesiąc, czy zabierać? Ta jedna myśl filtruje impulsy, ratuje budżet i kieruje uwagę na rzeczy, które robią różnicę po cichu. Część 4. Dbaj o swój biznes, traktuj etat jako paliwo, nie jako meta. Kochasz swoją pracę albo po prostu ją wykonujesz. W obu przypadkach może być paliwem do czegoś, co budujesz obok. Z przodu widzisz przelew, z boku ustawiasz drugi tor. Konto aktywów. W dniu wypłaty część pieniędzy płynie najpierw tam, dopiero potem w świat rachunków. Nie dlatego, że rachunki są mniej ważne, tylko dlatego, że bez zmiany kierunku nigdy nie zbudujesz niczego, co będzie cię unosiło. Wieczorem i w weekendy zaczyna się rzemiosło. Szukanie małych strumieni. To nie musi być wielki skok. Jedni znajdują kawalerkę, która po odliczeniu wszystkiego zostawia kilkaset złotych. Inni tworzą mikrosklep na jedną rzecz i uczą się reklamy. Ktoś inny wypuszcza pakiet grafik albo udziela korepetycji, przez co pierwszy raz zauważa dodatkowy dochód. Trzeci strumień zmienia oddech. Czwarty daje spokój. Piąty pozwala odmawiać zleceń, które nie są twoje. Jeśli te treści są dla ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał i daj lajka. Część 5. Najpierw zapłać sobie, czyli maska tlenowa miesiąca. Brzmi kontrowersyjnie, bo od dziecka uczymy się innej kolejności, a jednak gdy na początku miesiąca przelewasz część pieniędzy do własnej kolumny aktywów, mózg przestaje żyć w iluzji gumowego portfela. Pojawia się dyskomfort, który mobilizuje. Zamiast dopłacać do fanaberii, zaczynasz negocjować stawki, ucinać puste subskrypcje. Sprzedawać rzeczy, które tylko zbierają kurz, dorabiać lepszym zleceniem. To nie jest agresywne cięcie do kości, to uporządkowanie strumienia. Ta metoda wymaga kilku bezpieczników. Poduszka finansowa, choćby skromna, eliminuje panikę. Postaraj się odłożyć minimum 3-krotność swoich miesięcznych wydatków. Taka poduszka finansowa pozwoli ci spać spokojnie, gdy twoja sytuacja w pracy będzie niepewna. Zero kar za zwłokę, bo nie sfinansujesz aktywów odsetkami. I cierpliwość. Lepiej przelewać mniejszy procent co miesiąc, niż nadrobić kiedyś. Rytm wygrywa ze zrywami. Część 6. Pracuj, żeby się uczyć. W pewnym momencie musisz zdecydować, pracować tylko dla kwoty, czy również dla nauki. Decyzja o wejściu w sprzedaż bywa nieprzyjemna. Odmowy bolą, drzwi zamykają się częściej niż się otwierają, ale po kilku miesiącach okazuje się, że potrafisz rozmawiać, negocjować i tłumaczyć wartość. To paliwo, które przenosi się do każdego projektu. Równolegle uczysz się rachunkowości, bilans, przepływy, koszty stałe i zmienne. Arkusz przestaje straszyć, a zaczyna podpowiadać, gdzie ucieka gotówka, a gdzie rodzi się marża. Do tego dokładany jest prosty alfabet inwestowania. Ryzyko, stopa zwrotu, podatki, dźwignia. I świadomość, że firma wydaje przed podatkiem, a pracownik po. Nie chodzi o sztuczki. Chodzi o to, by grać w grę po znajomych zasadach. W tej filozofii kompetencje to wewnętrzny fundusz, który wypłaca dywidendę za każdym razem, gdy zmieniasz branżę lub projekt. Nawet jeśli przedsięwzięcie nie wypali, umiejętności zostają. Część 7. Bariery, które udają troskę. Kiedy pojawia się okazja, tanie mieszkanie do odświeżenia, właściciel w pośpiechu, dobra lokalizacja, w głowie startuje koncert. Strach szepcze, że przegrasz. Cynizm dorzuca, że na pewno jest haczyk. Lenistwo każe odłożyć decyzję na jutro, a duma pilnuje, żeby nie pytać nikogo o pomoc. Jedyną drogą jest rozbicie mgły na fakty. Dzwonisz do 3 agentów i prosisz o realne stawki w okolicy. Zabierasz wykonawcę, żeby policzył materiały i robociznę. Zestawiasz to z kredytem i podatkami. Z nieznanego robi się mapa. Może i nie jest to intrygujące, ale skuteczne. Złe nawyki cofają postęp szybciej niż złe decyzje. Bez myślenia najpierw ja, każda podwyżka znika w większym koszyku. Bez nawyku jednego telefonu dziennie znikają okazje. Bez rytmu 30 minut nauki wszystko zostaje na poziomie inspiracji. A przecież to właśnie małe, powtarzalne ruchy z czasem budują coś wielkiego. Część 8. Podatki i tarcza. Ta sama gra, inne ustawienia. Można to rozpisać 2 prostymi ścieżkami. W pierwszej pracownik, na początku wypłata, potem podatek, na końcu wydatki z tego co zostało. W drugiej firma,
Najpierw wpływy, potem koszty konieczne do zarabiania, a potem podatek liczony od różnicy. To nie zaproszenie do kombinowania, tylko przypomnienie, że układ przepływów zmienia wynik. Gdy zaczynasz regularnie sprzedawać usługę, warto skontaktować się z księgowym o formie działania, oddzielić konto prywatne od firmowego i wprowadzić porządek w dokumentach. Samo uporządkowanie obiegu pieniędzy często zdejmuje napięcie, które wcześniej pchało w złe decyzje. Część 9. Z małych strumieni tworzy się rzeka. Pierwszy wpływ z najmu po odjęciu wszystkiego wygląda na symboliczny. Kilkaset złotych nie zmienia świata. Dołącza do tego kilkadziesiąt złotych z licencji do pliku. Kolejne krople z prostego serwisu, nad którym działasz w weekendy. Dywidenda, która pojawia się na spokojnie, gdy nie patrzysz. Po kilku miesiącach rachunki zaczynają spłacać się z tego, co na początku nazywałeś resztą, a pensja przestaje służyć do łatania dziur. Staje się paliwem do budowania kolejnych aktywów. Nie było złotego strzału. Była cierpliwość, która robi swoje, kiedy inni czekają na cud. Część 10. Język pieniędzy w domu. Finansów można uczyć się bez wykładów. Wieczorem na stole stoją 3 słoiki. Jeden z napisem teraz, drugi na jutro i trzeci dla kogoś. Do środka wpadają monety z kieszonkowego. Dzieci same decydują, gdzie co trafi. Teraz to lody i drobiazgi. Na jutro to coś, co może urosnąć. Mała skarbonka na projekt. Dla kogoś przypomina, że pieniądze oprócz kupowania potrafią też pomagać. Nie ma wykładu o finansach. Jest brzęk monet i pierwsze rozmowy o wyborach. W sobotę rano pada pomysł. Mycie rowerów sąsiadów za kilka złotych. Następną sobotę powstają własnoręczne zakładki do książek. Tuż jeszcze nie wysechł, a już pojawia się pierwsza sprzedaż. Gdy coś zadziała raz, rodzi się kolejny krok. Jak zrobić tę samą rzecz tak, by dało się sprzedać więcej niż jeden raz? Zwykłe zrób i sprzedaj powoli przechodzi w myślenie zrób raz, działaj wiele razy. Paczka cyfrowych naklejek. Prosty szablon, który sprzedaje się kolegom z klasy. Pieniądze przestają być abstrakcją, stają się nagrodą za wartość, którą ktoś właśnie realnie poczuł. Dorośli robią to samo, tylko w większej skali. Zamiast słoików mają osobne konta. Bieżące, aktywów i dla kogoś. Zamiast sobotniego maratonu seriali, usługa po godzinach, najem małej kawalerki, e-book, który sprzedaje się w tle. W domu co miesiąc wraca ten sam rytuał. Krótkie podsumowanie, co przyniosło radość, co przyniosło wartość innym i co naprawdę procentuje na przyszłość. To nie szkoła chciwości, to lekcja odpowiedzialności i sprawczości. Prosty domowy sposób, by nauczyć się języka, którym świat rozmawia o pracy, wdzięczności i tworzeniu czegoś, za co ktoś chętnie zapłaci. Pod koniec dnia siadasz z kartką i wpisujesz prawdę. Co masz, co jesteś winien. Przy każdym wpisujesz słowo aktywo lub pasywo, bez koloryzowania. Pieniądze mogą pracować, ale potrzebują aktywów. Aktywo wkłada, pasywo wyjmuje. Ta definicja przestaje być teorią, gdy zastosujesz ją do każdego większego zakupu. Etat może być paliwem, jeśli część wypłaty zasila Twoją kolumnę aktywów, a nie tylko koszyk. Umiejętności, sprzedaż, kalkulowanie, inwestowanie, znajomość prawa są kapitałem, który nie traci na wartości przy zmianie branży. Reszta to cierpliwość i rytm. Pojawiają się pytania o wątki biograficzne autora i marketing, które wzbudzają kontrowersje. Warto mieć to na uwadze i trzymać z tyłu głowy. Jednocześnie tysiące ludzi przestawiły dzięki niej myślenie. Pracuj więcej i wydawaj ostrożniej, nabuduj rzeczy, które wkładają Ci pieniądze do kieszeni. Najlepszym pomysłem jest wzięcie z tej historii narzędzi, definicji, nawyków, prostych pytań i filtrowanie ich przez własne liczby, własne sumienie i własne tempo. Po przeczytaniu tej książki możesz zyskać zestaw kluczy, którymi otwierasz drzwi tylko wtedy, gdy widzisz, że za nimi jest pokój dla Ciebie. Jeśli czujesz, że bieżnia pod nogami zwalnia choć o ułamek, wybierz jeden ruch na najbliższy tydzień. Przelew na konto aktywów, telefon w sprawie dodatkowych zleceń, udzielenie korepetycji. Daj znać w komentarzu, co najbardziej do Ciebie przemawia. A jeśli co tydzień chcesz dostawać dawkę wiedzy z mądrych książek i krótki PDF z podsumowaniem odcinka, zasubskrybuj kanał, a następnie czytaj i działaj.